Siemka, ja jestem Adacho i ostatnio dzwonił do mnie Bartek z Bitwy na Wiedzę. Znany również pod pseudonimem Stary Kij. Powiedział, że potrzebuje 15-20 minut, żeby podpytać o pytania do Dragon Balla, bo nagrywał już odcinek kolejny o Dragon Ballu i chciał się po prostu zapytać, ewentualnie coś tam podmienić, skonsultować te pytania ze mną. No, z 20 minut zrobiła się godzina 20. Mimo wszystko bardzo dobrze spędziłem czas. Bartka pozdrawiam i też odsyłam was na kanał Stary Kij TV. Tak w sumie wyszło to przypadkowo, że o tym mówię, bo mi się skojarzyło, dlatego że pod tym odcinkiem, w którym ja występowałem, dużo komentarzy oczywiście prześmiewczo nawiązywało do quizów Marcela Żuka, że moja wiedza wykuwała się w ogniu pytań Marcela Żuka, więc tak sobie przypomniałem, że w sumie jest to na pewno jakiś trening. Dzisiaj mimo wszystko nie u legendarnego Marcela będziemy trenować, ale u Artura, który też już kilka razy na moim kanale się pojawił. Generalnie jeśli chodzi o jego quizy, to były gorsze, były lepsze, natomiast ostatnio to ja popełniłem błąd, bo mieliśmy pytanie o Gohana, co oznacza słowo Gohan i ja tam napisałem posiłek, podczas w zasadzie kolacja, posiłek, jedzenie, są różne tłumaczenia. Meshi, chyba to byłoby jedzenie. Posiłek, Gohan i tam było napisane osiłek, ale ja nie zauważyłem, że P już zostało podane przez Artura, więc to był mój błąd. Zmieniam temat, ale zobaczcie. Jest takie pojęcie jak terraforming, no nie? Można planetę na przykład przystosować do życia, do przemienienia trochę w ziemię, żeby ludzkość się mogła tam osiedlić. Tak samo w moim pokoju następuje taki delikatny Naruto-forming, bo troszeczkę tu Naruto, troszeczkę tam Naruto. Krzysiek ostatnio wysłał mi rysunki, widzieliście prawdopodobnie je, bo wrzucałem już ten wam film. Tak to zrobię, żebyście zobaczyli najpierw tamten film, a potem dopiero ten. Ale dzisiaj, tak jak mówię, tematem jest quiz. Quiz o Androidzie 18 i o Androidzie 17. Quiz jest złożony z 31 pytań. Tak naprawdę został on wrzucony niedawno, może nie przed chwilą, ja tę kartę mam otwartą już od jakiegoś czasu. No cóż, jak ja mam się tutaj nazwać? Prawdopodobnie mało osób go rozwiązało. Podejrzewam, że mogę być nawet pierwszą osobą, która go rozwiązuje, bo niestety te quizy mają niski zasięg. Quizy z Naruto mają wyższy zasięg, ale to dlatego, że Joanna, która je robiła, wrzuca grafikę, no nie? A link do quizu wrzuca w opis i wtedy Facebook bardziej promuje grafikę, zdjęcie niż link do zewnętrznej strony. Taka jest chyba, myślę, że zasada. Odnośnie 17 i 18, gdzie mam jakieś świeże wspomnienia z nimi związane? Może trochę, może nie. Nie wiem, zależy od tego, o co Artur będzie pytał. Potraktuję trochę to jako przygotowanie do finału Bitwy na Wiedzę. Ta rozmowa z Bartkiem też traktowałem ją trochę jako trening, bo Bartek czytał mi pytanie i ja oprócz tego, że musiałem powiedzieć mu, czy to pytanie jest mało kontrowersyjne, czy można się tam czegoś przyczepić, czy warto jakoś poprawić, jaką ma trudność, to też samemu sobie na nie odpowiadałem. Czuję się dość pewny siebie, ale jeśli chodzi o quiz Artura, to nie do końca. Więc nazwę się, jak to się kiedyś mówiło, mój ulubiony blog w Minecrafcie to był Lapis Lazuli, zresztą to są też imiona 17 i 18 i o to w sumie też miało być pytanie w Bitwie na Wiedzę, tylko że te imiona nie padły w mandze ani w anime, tylko w wywiadzie Toriyamy, a jeśli pytania są o anime, no to nie do końca tak to powinno wyglądać. Jak ja byłem młodszy i się grało w Minecrafta, to mówili moi koledzy Lapis dla Żuli, a ja mówię im, nie mówcie tak na lapis, bo to jest super. O! Adacho ktoś się nazwał. Co? Arka Gdynia tu jest jakaś? Jol? Fluffy? Tomuś? Adacho? Nie, to nie jestem ja. Widzę, że tutaj nawet jest jakaś nowa szata graficzna. Jak wejdę sobie w sklep, to mogę mieć strój akacki? Kurwa, nie ma stroju akacki. Masz 44... Ty, czemu tu mam czas, który mi leci, że mam tyle sekund na edycję tego Qubita? Dobra, cicho bądź. Daj mi grać, chłopaku. Co tam się będzie działo? Pewnie będzie pytanie o imiona, nie? O! Nie ma zdjęcia, nie załadowało się. 17 i 18 to androidy stworzone przez... Ale łatwe pytańsko na sam start. Ja pierdzielę. Zastanawiam się... O właśnie, mówić. 17 to Lapis, 18 to Lazuli. Jestem ciekaw, czy będą jakieś błędy. Czy Artur... O, chłop wrzucił tutaj AI. Nie wywiad z Toriyamą, tylko AI. Jestem ciekaw, dlaczego w sumie Toriyama nazwał ich w ten sposób. No bo to jest niebieski minerał, a oni nie mają za bardzo tutaj związku z niebieską. Chyba że chodzi o to, że oni byli elementem czerwonej wstęgi, a nie lubili czerwonej wstęgi. Więc czerwony, niebieski, niby przeciwstawny, ale nie do końca, bo przeciwstawnym do czerwonego jest zielony.
Lapis i Lazuli zostali przerobieni na androidy na poziomie... Ja przeczytam Jonin, ja już jestem przerąbany przez Naruto. Ja przeczytam Jonin tutaj. Jonin? Na poziomie Jonina byli? Na poziomie komórkowym. Biologicznym? Nie, no komórkowym, nie? Dobrze mówię. Jeden z androidów był pierwszym antagonistą w DBZ, który pokonał Super Saiyanina. Który? No, 18 pokonała Vegetę. To jest dość słynna scena i nawet ostatnio wrzucałem to do filmu, tylko nie pamiętam jakiego. Do filmu o technikach, bo mówiłem o sile androida. W zasadzie o sile Krillana, który walczył z androidem, który walczył z Vegetą. Jaki był cel androidów? Zabicie Goku. Władza nad światem nie do końca. Zabicie Vegety nie. Zabicie wszystkich nie. Zabicie Goku. Zabicie Goku. To w zasadzie to było dość ciekawe, bo oni nie lubili Zero, ale to było coś, co Zero im wpoił i oni mimo tego, że nie lubili Zero, to po nim jakby te jego wolę odziedziczyli. Tak trochę One Piece'owo, nie? Odziedziczona wola. Boli mnie gardło dzisiaj, nie wiem dlaczego, jakoś tak dziwnie mnie boli. 17 między innymi na turnieju mocy nosi bluzę z napisem Mir. Co oznacza ten skrót? To jest odnośnie tego Wow. Ranger. Minotaur Island Ranger. Minotaur Island Ranger. Monster. Monster. Ale dobry strzał był. Jestem tak blisko. Monster Island Ranger. No bo tam były różne potwory, to prawda, ale największym celem kłusowników był Minotaur. Ale dobrze pomyślałem, nie? Dobrze pomyślałem, nie? Klepię się w plecy. Dobrze było. Yes man. Dobra, lecimy dalej. Nie jestem zdruzgotany, chociaż byłoby fajnie tutaj trafić. Czy 17 i 18 to para? Para czego? Para ludzi? Para wodna? Czy oni są parą, w sensie są w związku? Nie są w związku. W takim razie kim dla siebie są? Są trudniejsze pytania w tym quizie? Jest to rodzeństwo z jaką różnicą wieku? Są bliźniakami. Co to za fanarty? Wow. W jakim stroju po raz pierwszy widzimy 18? Nie wiem, czy YouTube mi tego nie zacenzuruje. Skórzana kamizelka była później. Jeansowa kamizelka biała koszulka. Tak, bo ona miała tak naprawdę kilka strojów. Ale biała koszulka była wtedy, kiedy już 18 uciekała przed półperfekcyjnym celem. Kiedy tam z 16 była. Czarna koszula. To. Tak, biała koszulka była jak Krillan chciał ją wyłączyć pilotem. No na pewno takiego stroju nie miała, jak tutaj na obrazku jest pokazane. Redemption Question. No dobra. Monster Island Ranger. 2 na... Monster napisałem, dobra, byłoby blisko. Monster Island Ranger. Było blisko. 2 na 3 słowa trafione. Cicho bądź. W jakim stroju po raz pierwszy widzimy 17? Chciałem powiedzieć czarna chusta. Krok. Cza. W przedszkolu tak się nas uczyło tańczyć czacze. Teraz mi się przypomniało, że była pani nie organistka. Jak się nazywało? Bo ona grała na fortepianie. Nie, jak ona się nazywa? Jak się mówiło na jej funkcję? Pani Nie. Muszę mamy zapytać. Nie. Pomarańczowa chusta to była. Czarne dżinsy, niebieskie dżinsy, czarna koszulka. Pomarańczowa to była chusta, jasna cholera. Czarna koszulka, niebieskie dżinsy. No to co to? Pomarańczowa No kurwa, a co jest na obrazku? Nie, on to robi specjalnie. Jaka to jest według ciebie koszulka? Pomarańczowa chusta, okej. Czarna koszulka, okej. Niebieskie, okej. Jakie były opcje jeszcze w tym... Nie, dobra, co jest grane? To było... Nie, to jest specjalnie, kurwa, robione. O co tu chodzi? W czym nie trafiłem? Czerwona Wezmę to samo zdjęcie. Są 2 odcienie, ale to jest cień, więc biorę ten. Co to jest za kolor? Hada, dobra. Artur, to jest to samo AI, z którego ty korzystasz. Vibrant Orange. Kim z zawodu jest 17? Kierowcą tira. Z kim z zawodu jest 18? W zasadzie jest No ona jest bezrobotna, nie? Jest bezrobotna i tylko gnoi tego Krillana, żeby... no i super. I teraz jest jeszcze kurwa najlepsze. Jak on ma na imię? Jak ma na imię Krillan? Krillin. Kuririn. Tak się nazywa w oryginale. Kuririn. Dziękuję.
Dziękuję, aż sobie, wiecie co, tak mi kurde boli to gardło, że sobie... Porost islandzki. To jest zdumiewające. Teraz weź, przez ile R to się pisało? Maron. Maron przez 2 R się pisało, bo przez jedno to była ta dziewczyna, nie? Była Krillana. Ile razy w całej serii, licząc GT, zginęła 18? Ona zginęła? Bują na pewno musiał zabić. Licząc GT, no w zasadzie tak. Jak wciągnął ją Cell, to ona nie zginęła. Wypluł ją i dopiero potem wybuch, więc ona nie zginęła w wybuchu. Potem jak Bu wszystkich zabił ziemię, okej, to jest raz. Jak Golden Freeza niszczył ziemię, tam nie było chyba 18, żeby ona przeżyła przez Whisa, więc stawiam, że 2. No w GT ona była pokazana jak leci na nową planetę Plant, więc ja bym powiedział, że ona chyba nie zginęła. A, Linie Future, aha! Jeszcze jest zła przecież 18. Jeszcze jest zła 18, no to wtedy Trunks ją zniszczył. Więc 3. Naliczyłem 3. Dobra. Okej. Majin Buu, Frieza, Trunks. Zgadza się. Super. 17 ile razy? No to raz jak Cell wybuchł, bo potem został wskrzeszony i pojawił się na miejscu. Wiadomo, Majin Buu i Golden Freeza to jest 3. No i w tamtej linii czasowej Trunksa to jest 4. Czy zginął jeszcze 5 raz? Teoretycznie. Tak. W GT. Kiedy został pokonany przez Goku. Więc 5 razy. Okej, a 17 wtedy nie zginął, nie? Miałem liczyć GT. Zabity przez Trunksa, Cell się wysadził, Buu Freeza. A w GT, jak się 17 połączył z Hellfighterem i jako Super 17 zginęli? Czyli jakbym na przykład powiedział, no nie. 4 razy zginął, okej. No bo to Super 17 zginął, okej. A to w takim razie zwykły 17 przestał istnieć po prostu. Przestał istnieć, nie zginął, ale już go nie było. Skoro wiadomo już jak 18 była ubrana, gdy ją widzieliśmy po raz pierwszy, to jak była ubrana na turnieju mocy? Różowy dres. To akurat łatwe. Jak był ubrany na turnieju mocy? Zielono-biała bluza, niebieskie dżinsy, pomarańczowa opaska. Jeśli tu się okaże, że to też jest czerwone według niego. Aha, nie miał paski tu, tylko na ręce, faktycznie, z napisem Ranger. A to już jest pomarańczowa w takim razie. Tamta była czerwona, a ten taki sam kolor, ale jest pomarańczowa. Z kim walczył 17 na turnieju? Magicaio nie, bo to był ten niebieski, który walczył z Goku, kiedy Roshi się poświęcał. Jimizu to był Yardratanin. Kurde, nie wiem, czy on go nie zaatakował. Z Kakunsą na pewno, bo jest na zdjęciu. Z doktorem Rotą chyba walczyli ten Shinhan... Nie. Kurde, on się tam bił z wieloma. Jimizu chyba został wyrzucony przez Freezę. Oj, tu będzie trudne. To będzie trudne. Szczerze? Tylko Kakunsa pamiętał. O! Udało się. No niech będzie. Pewnie będzie dalej pytanie o to, z kim się bił. 17 ile razy zginął? No 5, ale niech będzie, że 4, bo chcę mieć punkcik. Z kim walczył na turnieju? No Rosie mamy... Aha. Z Jirenem na pewno bił się. Chapila chyba nie, bo to było na samym początku. Z Obłonim się bił Gohan. Z Katopeslą się bił Vegeta. Między innymi. Z Bergamo się bili Goku i Vegeta. Kurde. Tylko z Jirenem? Coś mi tak śmierdzi, że mało. Co? Udało się? Katopesle zdzielił w obronie 18. A, no to źle odpowiedziałem? A, no aha, no to się tak nie pokazało. Zarbuto to był gościu z drugiego wszechświata, ten kolega miłości. To w sumie tak, z nimi się bili. W tym odcinku co drugi wszechświat został wyeliminowany. Ziribrian teoretycznie pomagał, więc też. Z Prumem się bił ten Shinhan, bo to był ten gościu, który odbijał... Już Vegeta i Goku też się bili z Prumem. Nie, to po rzecz jasna i chyba tyle. 3. Nie, z Zarbuto się nie bił? No jak nie? No mówię, że to jest jeden z tych. No patrzcie, no. Mężczyźni walczą z Goku i C18 i C17. No okej, no i chuj. No i źle. Z kim walczył? 4, ostatnie. Na pewno z Anirazą. Z Hop możliwe, że walczył. Chociaż nie, to była z 9 wszechświata taka kocica. Ale koszulkę 17 przerwała Kakunsa. Monna to była ta taka gruba, która walczyła z Kabbą. Chyba nie. Z Dyspo... Nie kojarzę, żeby z Dyspo się bił. Damon to był z 4 wszechświata ten malutki, którego musieliśmy znaleźć, więc tak. Te 2 osoby. Dobrze? Dobrze! Okej, super. Kurde, nie jestem taki zły w te Dragon Ball. Coś tam pamiętam jednak z tego turnieju mocy, trochę się bałem. Z kim walczyła 18? No dobra. To jest... jak on się nazywał? To był ten ślepy lis. Kurna, mam na końcu języka, ale nie przypomnę sobie teraz. Z Jimizu nie.
Taper to był gość, który był w stanie chyba zmieniać swój ciężar z 11 Wszechświata. Z Ribrian oczywiście, ale z Taperem chyba nie, bo z Taperem walczył Goku. Tak z tego co pamiętam. I baby z 6, więc chyba tyle. Nie? Jeszcze z kimś? A, Tapera w skalnej formie wyrzuciła faktycznie, było to. Było na początku turnieju mocy, wyrzuciła go. To jest właśnie to. Z Jirenem się nie biła. Żeby nie powiedział głupoty. Nie, z Jirenem nie. Za Nierazą też nie. Szosa się nazywał ten gość, ślepy. Harmira to był ptak z dziobem i skrzydłami. I wydaje mi się, że jego zranił Frieza. Z Anierazą walczyła u boku innych wojowników U7? Okej, dobra, to był ten odcinek, co 18 się poświęciła. Dobra, to tutaj zwracam honor, tu faktycznie źle odpowiedziałem. Kim walczyła? Z Kokot Kokot wyrzuciła. Kokot wzięła bańkę na samym końcu, ta z 11 Wszechświata zrobiła się w bańkę, taką barierę, a 18 ją wyrzuciła. Więc była Kokot. Biary nie pamiętam. Wydaje mi się, że z Rosie mogła walczyć, chociaż Rosie to była Jaczajna. Czy ona walczyła z 18? A to zaznaczę tylko to, co jestem pewien. I co tam było jeszcze? Biarę. Kto to była Biara? Nie pamiętałem jego imienia. Z 3 Wszechświata. Kokot wyrzuciła zamkniętą w bańce, okej. A i Rosie też trafiła gdzieś tam, no dobra. Rosie mogłem zaznaczyć. 18 została wchłonięta jako pierwsza przez Cela. Fałsz, pierwszy był 17. 18 jest blondynką, lecz nie w każdym rozdziale, a raczej okładce tak jest. Jaki wtedy ma 18 kolor włosów? Platynowy. 18, 17 występują w kilku występują razem. Jakiej? Okej, w jakiej kinówce DBZ oni występują razem? No w kinówce DBZ muszą wystąpić chyba w Androidzie 13. Bo są wspomnieni tam chyba na początku, nie? Jak mieliśmy w ogóle rozpoczęcie tej historii. No i jak ja mam to napisać? Android 13? Super Android 13? Okay. Jak mam to napisać? Dlaczego ja pierdolę, nawet nie jest powiedziane, w jaki sposób mam napisać. Jakbym napisał na przykład Dragon Ball Z, bla bla bla, pełen tytuł filmu, to by było też źle. To był Super Android. No. I źle odpowiedziałem, mimo że dobrze odpowiedziałem. To jest właśnie to. Gdyby na przykład tutaj były te kropeczki, znaczy takie okienka do wpisania, to bym wiedział. Podczas turnieju mocy po powstaniu Kefli, Shin wpadł na pomysł, by androidy zrobiły fuzję za pomocą kolotyków Potara. Jak miała się nazywać ta fuzja? 35. się kurwa pośmiałem 3 sekundy, bo w tych quizach nie można się pośmiać dłużej niż 3 sekundy. Jak nazywa się aktor głosowy? Chyba tak, nie wiem. Mitki Ito dubbingować, nie wiem, nie znam tych akurat głosowych aktorów, więc sorry. Jestem niby pierwszy, ale to nie jest żaden wyznacznik, bo jasny gwint, co to było? No, patrzcie, jest kapelusz Luffy'ego i... Wow. Nie, dobra, no 80%, tak jestem z siebie dumny. Artur. Zostawcie lajka, jeśli wam się podobało, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. To trening zaliczony, ja bym powiedział, nie? Co potrenowałem, to moje. Także zawsze to jakaś forma rozruszania szarych komórek. Pozdrawiam was, dajcie znać jak wam poszło, jeśli rozwiązywaliście ten quiz. Czekam na wasze komentarze. Jana!